Witamy serdecznie dnia kolejnego. Ambulans, nie można tutaj wjeżdżać. Zobaczcie, tutaj koi farm, zakuri koi farm. No car tutaj. Tu jest jakiś odprowadzalnik. Widzę, że jakieś rybki w odprowadzalniku już są. Zaraz wchodzimy tam i zobaczymy, czy pozwolą nam zrobić reportaż na temat karpia koi w Indonezji. No podajmy, o co tutaj chodzi. Sztuczne kwiatki. Papaja sobie rośnie. Zaraz obadamy, czy można tutaj wejść. Hello, selamat pagi. O, jest there a curry there? Jest a farm there? Zaraz wchodzimy na farmę. Zelinko ogląda papaję. Dobra, jesteśmy. Jump! Jesteśmy na farmie karpia koi. Zobaczcie, jak to się wszystko ogląda. To wszystko wygląda. O! Tutaj mamy na rybek. Yeah. Kecil koi. Tutaj mamy już ładny narybeczek. Ładny narybek karpia koi. Tutaj są baseny. Woda nie jest wcale taka ciepła. Woda jest... This water is from river. Just ask. Dari sumur. A, jest pompowana. Woda jest pompowana. Temperatura wody jest jakieś... How many degree? 24 degree? 24 degree? The water temperature. Berapa derajat enggak? Temperature. 28. No to jak w tych warunkach to się dużo nie pomyliłem. Tutaj jeszcze wejdziemy, obadamy. Tutaj macie wariacje. Macie typy koi, jakie można sobie tutaj kupić. Zobaczcie, jak ładnie się bronią. Zbijają się w taką... Widać, że rybki są zdrowe. Dobra, idziemy na drugą część. Obadamy, jak się to tutaj hoduje. No i tu jesteśmy, zobaczcie. Tutaj już są... To są, po naszemu byśmy powiedzieli, że to są podchowalniki. Zobaczcie, jakie tutaj ładniaste, ale żywe, żwawe. Tutaj woda jest cieplejsza. Tutaj mamy narybeczek. Jest narybeczek. Pójdziemy tutaj do końca. Zobaczymy. Zawsze gdzieś w spokojnej wodzie zbierają się rybki chore. Te nie są chore, bo reagują na moją rękę, uciekają, nie dają się złapać. Znaczy się, że rybki są zdrowe. Is a makanapa? Is a pellet? Yeah. Makanapa is a pellet. Hodowane są, karmione są pelletami. Tutaj sobie oznaczone są każde elegancko. Zobaczcie, ryby są eleganckiej kondycji, one są żwawe, one nie są tak zdechłe, tak jak w niektórych farmach. Takie podchowalniki, zobaczcie, jaką tu można zrobić hodowlę. Tych basenów jest masa. Można zrobić sobie niezłą hodowlę. Dałbym Zelinkowi, żeby nagrywała, ale po prostu nie mam mikrofonu i nie będzie słychać. Woda nie jest zbyt przezroczysta. Ale ryba dobrze reaguje. Jak ryba reaguje tak, że ucieka przed wami, to znaczy, że jest zdrowa i dobra. Później poproszę, żeby troszkę w podbieraku złapali tych rybek, sobie na nie popatrzamy. Ale pięknie pachnie. Jak ja lubię ten zapach tej wody. I tutaj mamy kolejne, ale tam mamy tarlaki, do których zaraz przejdziemy. Bardzo fajnie. Bardzo dobrze się czuję, jak widzę ryby i wodę. Możecie zobaczyć. Besar. Induk koi. Many and lady koi. Tutaj macie induk, to znaczy, że to są tarlaki. Jest też zwykły szary. Czasami jest potrzebny, jeżeli nie ma
jak wam to powiedzieć, jeżeli mamy same samice koi, to żeby dobrze jest zmieszać ze zwykłym karpiem nawet. Tutaj widzę jest ten, nie, wy nie widzicie tu przez tę siatkę, jest sazan, zwykły sazan po prostu jako samiec, ale piękne ryby. I oczywiście siatka jest, żeby one stąd nie wyskoczyły, bo to łatwa droga. Tutaj mamy samicę, ale też z samcami widzę. Trzymają samice z samcami, żeby po prostu szybciej dochodziły żeby się stymulowały. O, może powiem wam w ten sposób, żeby się stymulowały. Pompki, zobaczcie, rozdzielacze na powietrzacze. Prąd, który wisi, w każdej chwili może spać tutaj do ryb. Piękny, tam jest ten jak to się nazywa? Koi duch koi, tarlaki ducha koi, który jest taki ładny, szary. Szkoda, że dzisiaj nic nie robią, nie sortują, nie? Ale tutaj wygląda to zabójczo. No tutaj już mamy podrośnięte te karpiki. Zobaczcie, też reagują. Sieci stylonowe. Musiałem dotknąć, sprawdzić sieci stylonowe. Zobaczymy później, jakie ceny są. Jakie ceny. Nie można palić, proszę bardzo. Nie można palić, żeby smród nie dostawał się do wody. Tutaj sobie stoją. To już są ładne podchowane. Takie ładne podchowane. A zobaczcie, jakie duża jest ta farma, nie? Ta farma jest duża. Farma jest duża. Wodę mają swoją z głębin. Ach, takie wielkie marchewy, nie? Szkoda, że ich nie widać w tej wodzie. A tutaj mamy już przesortowane. Tutaj mamy czerwone, tutaj mamy te duchy i takie mieszankę. Taką mieszankę. O, tutaj też mamy duchę i te czerwone kapturki. Nie wiem, jak oni je po prostu, według czego oni je po prostu sortowali, nie? Według czego oni je sortowali. Tutaj mamy takie, te bardzo popularne są, no nie? Tutaj gościu mnie nagrywa, że ja nagrywam. O, proszę bardzo. O, widzicie? Uciekły. To znaczy, że są zdrowe ryby. Kolejne. Trochę tego jest, nie? Takie coś to bym mógł mieć. Gdybym miał zbyt, to ja mogę sobie pracować na takiej farmie. Dzień i w nocy. Mogę sobie łazić, oglądać te ryby, patrzeć, kąpać się z nimi. O, tutaj już też tarlaki, dużo mają tych tarlaków. Ciekawe, czy oni te tarlaki wycierają naturalnie, czy oni wycierają te tarlaki sztucznie, ale chyba sztucznie. No i tutaj mają wodę jak z akwarium. Woda jak z akwarium. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda, nie? Ale tam idzie piękny. Takie piękne rybki. Tu muszę uważać, bo tu mi jednak wilgotność jest troszkę większa i mi po prostu zaparowuje mi kamera co jakiś czas i jak nie przetrę, no to niestety jest obraz zamazany. What is this? Myślałem, że to jakieś podchowalniki. Można by zrobić podchowalniki, ale to jest odprowadzalnik. Idziemy dalej obadać, co tu się dzieje. Ale czerwony kapturek wielki. One już tak niektóre poddychę tutaj nawet mają. To już nawet trochę duże jak na tarlaki. Ale ryby, nie ma żadnej ryby zdechłej. Na tej innej farmie co byłem, to znalazłem parę zdechłych rybek. Tutaj widzę, że jest wszystko bardziej zadbane. Trzeba uważać, żeby się tu nie skąpać. Tu dosyć głęboko jest. Ładne. Tak wygląda ta farma w całej okazałości. Zobaczcie. Farma w całej okazałości. Tutaj mamy takie rybki. Także... Matsuda. Maciuda? Matsuda.
Troszeczkę Wam pokazałem. Troszeczkę Wam pokazałem tych rybek tutaj. Jak to się hoduje. Zobaczcie tutaj, możecie cały rok możecie ryby hodować, bo temperatury tutaj są wystarczająco wysokie. No i tutaj są podchowalniki już. Podchowalniki. Zobacz, wystarczy. Co to jest ten podchowalnik? Rusztowanie. Rusztowanie, zobaczcie. Jak to się nazywa? Te prezenty. Po prostu to są prezenty w konstrukcji jakiejś kratki sprętu 6. Sprętu 6 i elegancko można sobie taką farmę zrobić, trochę rurek. Ważne, że mają swoją wodę i tą wodę czystą, podziemną. Widzicie, jak ładnie? Rybki. Jakie ładne rybki. Ja wiem, po co są te pióra. Zapytałem się o cenę za taką jedną małą rybkę. Zaraz zobaczymy, ile kosztuje tutaj jedna rybka. Oczywiście to będzie cena dla małego, nie? Bo tutaj cen nie ma. Tutaj jeszcze jest ukryta hodowla. Zobaczcie, to jest jeszcze ukryta hodowla. Widzicie? Tutaj jeszcze są rybki ukryte. Khusus buat si Om 50 sampai 30.000. 250 Per ekor, per one. A, tutaj jest jeszcze ukryta hodowla. Ini 100.000 yang agak besar. Di sini yang size 50 sampai 25. O, to już są większe. Większe mana rybki. ke pulang. Później Wam napiszę, ile one kosztowały. Kalau mau dimasukin. Bardzo, nice. Masih muter-muter Jogja kan? Iya. Nanti bisa mau pulang kapan? Tutaj możecie sobie... To jest cały kombinat. To jest cały kombinat tych rybek. Patrzcie. Takie sadze, dajmy na to, betonowe do przetrzymywania ryb. One są zrobione, te sadze są zrobione normalnie z supureksu i później betonem przejechane i lubią taką glazurę betonową. Nie mam jak się ich zapytać. O, tutaj są te szare, te ryby duchy, widzicie? Tutaj macie ryby duchy, bo ich nie widać. I tutaj też macie ryby duchy, bo też nie widać tych ryb. Tam są. Ładnie, ładnie, ładnie. Ja rozmawiamy z całym szefem. Mówi, że wysyła ryby do Singapuru, ale nawiązałby współpracę. Po prostu, żeby wysyłać te rybki, na przykład wysyłać te rybki do Polski. Można powiedzieć, widzę, że te ryby po prostu są zdrowe, Tutaj widzę, że pakują w worki, mają tlen. Od razu masz pakowane, masz worki, takie worki tam widzicie, pakowane worki. Za sztukę ceny to Wam przeliczę i Wam powiem, ile kosztowały te małe i te większe. To są takie dosyć, widać, że to są odmiany szlachetne, można by było powiedzieć. Także widzę oczywiście, że i lekarstwa muszą być i nikt mi nie powie, że ryby są hodowane ekologicznie na całym świecie. Proszę bardzo, mamy lekarstwa. Tutaj odkażalnik, zobaczcie jaki tu stosuje się odkażalnik. Tak, z liści, odkażalnik do ryb robi się z liści klow, czyli jajko, jak to po naszemu jest? No wiecie, to do pierników co się dodaje. Oczywiście za Wam wrzucę, bo ja zawsze zapominam, polskiego zapominam. To jest odkażalnik do wody. Bardzo, bardzo mili
ludzie z Akurai Koi Farm chcą nawiązać współpracę, jakby ktoś chciał, mogą Wam wysyłać ryby do Polski. Ta woda, widzicie, ona jest mętna, biaława, ona jest zanieczyszczona przez te domostwa, które tutaj są. Oni mają swoją wodę, tak jak widzieliście, pompują wodę. Pompowana woda jest czysta. Jakieś mają te około 28 stopni, mi się wydaje, że 24, 26. Tu zobaczcie, sąsiad obok też sobie hoduje karpiki. Nie, to są tilapie. Jest tilapia. A goście ma tutaj tilapię, bo w tym oczku to by mu się wszystko ugotowało. Tilapie są odporne, ale też jest karp. Karpie też są odporne. Blackberry. A tymczasem odpychamy się w stronę domu. Jeszcze jedziemy zobaczyć łowisko wędkarskie.